Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku Morgan Stanley o dolarze. Dlaczego zmieniają zdanie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Morgan Stanley o dolarze. Dlaczego zmieniają zdanie? Ale żeby lepiej zrozumieć to, co się teraz dzieje na wszystkich rynkach finansowych na świecie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wczorajszy zwrot na amerykańskich obligacjach 10-letnich. Nie udało się pokonać poziomu 5% na rentowności. Rentowności mocno spadły, zakończyliśmy dzień wyraźnie poniżej ostatnich minimów z ostatnich dni, a świeca dzienna sygnalizuje, że poziom ten generuje korektę na rzecz spadku rentowności, na rzecz wzrostu cen amerykańskich obligacji. Oddala także wizję przeceny w krótkim terminie i w najbliższych dniach będziemy obserwować, czy ta tendencja na zmianę tendencji tego wektora zachowania amerykańskich obligacji będzie utrzymana, ponieważ jeżeli tak się stanie, to w takiej sytuacji będzie to rzutowało na praktycznie wycenę wszystkich innych klas aktywów. Ten zwrot, który powoduje, że zmniejsza się oprocentowanie amerykańskich obligacji 10-letnich, od razu został wykorzystany wczoraj jako pretekst do tego, żeby osłabić amerykańskiego dolara w takiej formie, że jak widzimy na wykresie powstała klasyczna, odwrócona formacja RGR, która sygnalizuje, że rynek ma ochotę wzrosnąć, nawet w okolicy 1,0850. Jeżeli w kolejnych godzinach nie dojdzie do zanegowania wybicia tej formacji, czyli nie spadniemy poniżej poziomu 1,06, a już w pierwszej kolejności nie spadniemy poniżej poziomu 1,0650, to w takiej sytuacji każda upływająca godzina będzie sprzyjała realizacji scenariuszy prowzrostowych na rzecz osłabienia amerykańskiego dolara, na rzecz tego, co się dzieje na rynkach emerging markets i warto zwrócić uwagę, że prawdopodobnie efektem tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, gdzie spada atrakcyjność amerykańskiego oprocentowania, na razie w formie dość niewielkiej, ale jeżeli tendencja się pogłębi, to zachowanie amerykańskiego dolara będzie miało jakieś uzasadnienie fundamentalne, ale warto zwrócić uwagę, że prawdopodobnie w ostatnim czasie inwestorzy z Azji, z Chin, z Japonii, którzy sprzedawali amerykańskie obligacje, zamiast do dolara kierowali się do euro. I teraz ta tendencja na rzecz aprecjacji europejskiej waluty wygląda na to, że zmienia także percepcję nawet krótkoterminową na rzecz obserwacji i zakładania, że scenariusze prowzrostowe są bardziej faworyzowane i naprawdę już od wczoraj perspektywa nawet krótkoterminowa znowu faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Przypominam, jest to bardzo dobra wiadomość, między innymi dla rynków emerging markets, dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie, o czym będzie już za chwilę. Ale wróćmy do tematu. Morgan Stanley o dolarze. Dlaczego zmieniają zdanie? Wczoraj pojawił się niezwykle interesujący raport o tym, że Morgan Stanley zaleca swoim inwestorom, swoim klientom wycofanie się z długich pozycji w amerykańskim dolarze. I tutaj mam dla Państwa przetłumaczony ten artykuł, z którego wynika jednoznacznie, że strategzy Morgan Stanleya widzą, że czynniki, które sprzyjały wcześniej amerykańskiemu dolarowi i taka spekulacja na rzecz tego, że dane makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych będą lepsze, będą wspierały amerykańskiego dolara, jest już uwzględniona w cenach, więc zmieniają oni swoją perspektywę dla tej waluty. No i jest też moim zdaniem pytanie uzasadnione, czy takie zachowanie amerykańskiego dolara podczas wczorajszej sesji nie było wynikiem właśnie tego, że jeden z tych największych dawnych banków inwestycyjnych z Wall Street zmienił swoją percepcję do oczekiwania tego, co się ma wydarzyć na amerykańskim dolarze, zmienia swoje zalecenia dla inwestorów względem amerykańskiego dolara i zachęca do tego, żeby wycofywać się z długich pozycji w amerykańskiej walucie. Ten raport jest bardzo cenny, interesujący. Zachęcam, żeby się z nim zapoznać i przypominam, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, żeby stworzyć ten wpis,
pojawiają się na stronie Ace Market U o godzinie 15:10. Jeżeli ktoś chce do nich wrócić, zachęcam, żeby odwiedzić stronę po tej godzinie. No i konsekwencją tego, że wczoraj była presja na rzecz zmiany percepcji względem amerykańskiego dolara, jest na przykład ruch na parze euro do jena japońskiego, a wzrost pary euro do jena japońskiego na fali równoległych spadków pary dolar do jena sygnalizuje, że mamy do czynienia z globalną presją na rzecz kupna europejskiej waluty. No i moim zdaniem ma szansę ten trend być kontynuowany, dlatego też warto się przyglądać, co się wkrótce w następnych godzinach podczas dzisiejszego dnia będzie działo z europejską walutą. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj na amerykańskim dolarze, nie było jedynym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę. Dzisiaj w nocy i w ostatnich godzinach doszło także do bardzo dynamicznego ruchu na Bitcoinie. Ta najbardziej popularna kryptowaluta wzrosła o ponad 10%, przebijając nie tylko górną krawędź konsolidacji, która tworzyła górne ograniczenie konsolidacji z ostatniego półrocza, ale także wybijała się w sposób tak dynamiczny, że jest ogromna szansa na to, że będziemy świadkami kontynuacji tej tendencji wzrostowej. Widać to bardzo wyraźnie na tym wykresie, gdzie dość te konsolidacje w formie takich schodków zanikającej zmienności są dobrze widoczne. Pytanie jest takie, czy będziemy świadkami nawrotu do tendencji wzrostowej, to w formie dynamicznej, czy będziemy świadkami powstania kolejnej korelacji do dodatnie zachowania indeksów giełdowych i rynków ryzyka z Bitcoinem, czy Bitcoin będzie już teraz znaczy instrumentem dość trendowym, który będzie generował tendencję, czy też znowu będziemy świadkami, że wkrótce dojdzie do powstania jakiejś konsolidacji takiej w formie takich schodków. Na razie wygląda na to, że wyjście na ten poziom 31 tysięcy dolarów jest prawdziwe, ma szansę być kontynuowane, no i w takiej sytuacji otwiera się przestrzeń do wzrostu w okolicy 40 tysięcy dolarów, jak nie poziomów zdecydowanie wyżej. A dlaczego? Co było pretekstem do tego, że ten Bitcoin tak wyraźnie poszedł w górę? Na następnym wykresie mamy tutaj informację, że zbliża się czas powstania tego bitcoinowego ETF-u. Jest już tutaj ticker na ETF na Bitcoinie i prawdopodobnie to, co się wydarzyło na tej najbardziej popularnej kryptowalucie, będzie zaraźliwe dla innych kryptowalut, ale szczególnie dla Bitcoina powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo, że nawrót tendencji wzrostowej okaże się mieć długoterminowe, długofalowe konsekwencje pozytywne, ponieważ Bitcoin ewidentnie tutaj już awansuje, jeżeli chodzi o kryptowalutę, do grona tych, których szeroki rynek na Wall Street darzy większym zaufaniem i Wall Street zaczyna widzieć perspektywy przed tą najbardziej popularną kryptowalutą. Myślę, że awans Bitcoina staje się faktem na naszych oczach i że zwiększa się szansa, że ten projekt, jakim jest ta najbardziej popularna kryptowaluta, stanie się projektem o zdecydowanie większym zaufaniu inwestorów. Warto być tego świadomym. No i teraz, drodzy Państwo, pamiętacie, że zacząłem ten wpis od wykresu pokazującego zachowanie amerykańskich obligacji. Jeżeli rzeczywiście w kolejnych godzinach będziemy świadkami utrzymywania się tej rentowności na tych poziomach, bądź też dalszego spadku, to w naturalny sposób będzie to czynnik, który będzie zwiększał ochotę, szansę na to, żeby indeks Standard & Poor's podczas dzisiejszej sesji obronił średnią 200-sesyjną, znowu wbił się do wnętrza tego rocznego kanału wzrostowego i żebyśmy zanotowali dzisiaj optymistyczną sesję na ryzyku. Za chwilę będziemy obserwować, jaki jest kolejny czynnik, który ma potencjał ku temu, żeby wygenerować dalszy optymizm na giełdach papierów wartościowych, ale samo zachowanie amerykańskich rentowności sprzyja temu, żeby giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych zanotowała dobrą sesję i żeby początek tego nowego tygodnia był jednak optymistyczny niż pesymistyczny w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, ryzyko geopolityczne także jest tutaj uwzględniane. Rynek czeka na lądową kontrofensywę podczas wojny Izraela z Hamasem.
No i jeżeli taka sytuacja wystąpi, to w końcu będzie także potencjał ku temu, żeby to dyskontować w sposób optymistyczny dla giełd papierów wartościowych, ponieważ z cynicznego punktu widzenia pamiętamy, że giełda lubi, kiedy trwa wojna, jakiś konflikt zbrojny i w tej sytuacji, jeżeli pamiętamy także historię, że te konflikty zbrojne Izraela trwają raczej krótko niż długo, no to im szybciej rozpocznie się taka kontrofensywa, tym szybciej będzie potencjał ku temu, żeby ją zakończyć. A giełdy papierów wartościowych właśnie taki scenariusz wtedy zaczęłyby dyskontować. Dlatego też moim zdaniem optymizm dzisiaj w krótkim terminie powinien się pojawić na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Widać go także w Japonii, gdzie w ładny sposób znowu obroniliśmy dolne ograniczenie kanału spadkowego w formacji flagi, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że giełdy w Europie także będą podlegały dzisiaj presji na to, żeby rosnąć, a nie spadać. I tym drugim czynnikiem, poza zachowaniem amerykańskich obligacji, będą te dzisiejsze dane makroekonomiczne, które zaczniemy poznawać dla poszczególnych najważniejszych gospodarek na świecie. Będziemy je ze sobą porównywać, a tymi wskaźnikami są wstępne październikowe odczyty wskaźników PMI dla całych gospodarek i poszczególnych sektorów. Zaczynamy od Niemiec, godzina 9:30. Jeżeli się okaże, że wskaźnik, zwłaszcza ten wskaźnik PMI Manufacturing, czyli dla przemysłu, będzie wyższy niż zakładały prognozy, to w takiej sytuacji będzie odtrąbione i potwierdzone, że ożywienie gospodarcze się zaczęło i w takiej sytuacji będzie to wyśmienite paliwo do tego, żeby giełdy papierów wartościowych zaczęły rosnąć. Dlatego też ja dzisiaj w szczególności patrzę, jakie będą te odczyty wskaźników PMI dla sektora przemysłowego i oczywiście będziemy ze sobą porównywać dane dla Europy, zwłaszcza wskaźniki PMI dla przemysłu i ten zbiorczy composite z danymi dla Stanów Zjednoczonych, które także poznamy dzisiaj o godzinie 15:45. Jeżeli się okaże, że dane dla Europy są lepsze, bądź też szybciej rosną te wskaźniki niż dla Stanów Zjednoczonych, to będzie w naturalny sposób paliwo do tego, żeby euro bardziej umacniać, ale generalnie jeżeli wskaźniki pójdą w górę, będą pokazywały ożywienie, optymizm, to giełdy papierów wartościowych powinny być głównym miejscem, który zareaguje i to optymistycznie, ponieważ ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie. Wskaźniki ISM sygnalizują, że od kilku miesięcy trwa już ożywienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce, więc jeżeli dane PMI to potwierdzą, będzie to wyśmienity pretekst ku temu, żeby przeżyć dzisiaj bardzo wzrostową sesję papierów wartościowych od Europy aż po Stany Zjednoczone. Dlatego też uczulam na to, co się będzie działo na rynkach finansowych po tych danych makroekonomicznych, które pokazywałem w prognozach w tle. Sprzyjający scenariusz dla ryzyka generuje także zachowanie ropy naftowej. Nie widać tutaj chęci na wzrosty w krótkim terminie, raczej mamy spadki. To sprzyja tej tezie o tym, żeby te rentowności jednak spadały w oczekiwaniu na to, że zmniejszają się także oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Rynek złota czeka na to, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. Jest potencjał ku temu, żeby atakować poziom $2000 i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Natomiast jeżeli popyt na ryzyko ma naprawdę ochotę atakować, to cena miedzi powinna znowu atakować poziom $8100 i go skutecznie pokonać. Jeżeli miedź dołączy do prowzrostowych sygnałów, to naprawdę uwierzę w to, że rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną, być może nawet dynamiczną fazę na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli się okaże, że ożywienie gospodarcze ma miejsce, jeżeli się okaże, że rentowności spadają, jeżeli się okaże, że amerykański dolar podczas dzisiejszej sesji względem euro znowu traci na wartości, to w takiej sytuacji jednym z głównych beneficjentów takiego zachowania powinny być polskie aktywa. Dane makroekonomiczne o wrześniowej sytuacji na rynku pracy powinny być zignorowane, natomiast przede wszystkim powinniśmy obserwować umocnienie krajowej waluty, tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara. Jeżeli tendencja na euro-dolarze będzie kontynuowana, to spadek w okolicach 4 zł powinien być scenariuszem bazowym, w perspektywie nawet krótkoterminowej. Jeżeli będziemy świadkami odwrotu od
tendencji wzrostowej na rentownościach amerykańskich papierów. To polskie obligacje także powinny zyskiwać na wartości, ale moim zdaniem głównym beneficjentem będzie giełda papierów wartościowych, która ładnie, dzielnie broni poziom 2000 punktów. Jeżeli inwestorzy zobaczą te tendencje na amerykańskim dolarze, na rentownościach, jeżeli dane makroekonomiczne o wskaźnikach PMI będą optymistyczne, będą sygnalizowały ożywienie gospodarcze, to giełda papierów wartościowych będzie miała szansę przeżyć kolejną ładną, prowzrostową sesję. Ja spodziewam się, że właśnie tak będzie, dlatego też od skali luki wzrostowej dzisiaj na otwarciu będę uzależniał mój optymizm względem tego, co się ma wydarzyć na giełdach papierów wartościowych i zobaczymy, jak będzie. Naprawdę giełda ma potencjał ku temu, żeby znowu nawrócić do trendu wzrostowego, ładnie broniąc okolice poziomu psychologicznego 2000 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!